Lekcja 1. Zmieniające się miasta. Ciekawe, że niektóre miasta, które kiedyś tętniły życiem, z czasem straciły na znaczeniu. Tak, fascynujące jest zastanawianie się, jak znaczenie niektórych miejsc może się zmieniać pod wpływem różnych czynników. Dokładnie. Zmiany gospodarcze, ruchy demograficzne i postęp technologiczny odgrywają w tym rolę. Jasne, miasta, które prosperowały dzięki przemysłowi, mogą podupaść, gdy ten przemysł przeniesie się gdzie indziej lub stanie się przestarzały. Zastanawiam się, jak społeczności zamieszkujące te obszary radzą sobie z tymi zmianami, zwłaszcza gdy wpływają one na ich źródło utrzymania. To z pewnością wyzwanie, ale niektórym miastom udaje się zreformować, stawiając na turystykę lub nowe gałęzie przemysłu. Tak, a ta odporność może prowadzić do rewitalizacji, wnosząc nowe życie w obszary, które wydawały się zapomniane. Zdecydowanie. To inspirujące widzieć, jak ludzie potrafią się zjednoczyć, by stworzyć nową tożsamość swojego miasta. Myślę, że podkreśla to znaczenie elastyczności i kreatywności w planowaniu urbanistycznym i budowaniu społeczności. Lekcja 2. Nowi przyjaciele. Niedawno przeprowadziłem się do ładnego, nowego domu i zaczynam poznawać nowych przyjaciół w okolicy. To wspaniale. Poznanie nowych przyjaciół naprawdę pomaga zadomowić się w nowym miejscu. Zdecydowanie! Miło jest mieć ludzi, z którymi można nawiązać kontakt, zwłaszcza w nieznanym otoczeniu. Tak, wsparcie ze strony społeczności może mieć ogromne znaczenie podczas okresu przejściowego. Zgadzam się. Skoro mowa o nowych przyjaciołach, mam złotą rybkę i nie sądzę, żeby złote rybki też potrafiły się uśmiechać, ale wygląda na to, że moja ma radosny charakter. To urocze, zabawne, jak zwierzęta potrafią wnieść radość i towarzystwo do naszego życia, nawet jeśli nie potrafią tego wyrazić tak jak my. Dokładnie. Patrzenie, jak pływa, przynosi mi spokój i szczęście każdego dnia. Zwierzęta naprawdę potrafią poprawić nam humor, prawda? Tak, myślę, że opieka nad małym stworzeniem dodaje uroku zadomowieniu się. Lekcja 3. Pokonywanie nerwowości. Jeśli czujesz się zdenerwowany z jakiegoś powodu, pamiętaj, że jesteśmy tu po to, aby ci pomóc. Dziękuję. To pocieszające wiedzieć, że mam wsparcie, zwłaszcza gdy mierzę się z czymś nowym. Dokładnie. Wszyscy czasami czujemy się zdenerwowani i to jest całkowicie normalne. Tak, ale świadomość, że mogę liczyć na przyjaciół, ułatwia mi radzenie sobie z tymi uczuciami. Jasne. Co mogę dla ciebie zrobić, żeby cię uspokoić? Myślę, że samo o tym rozmawianie pomaga, a może nawet trochę otuchy byłoby miłe. Zdecydowanie. Dasz radę. Po prostu rób to krok po kroku i pamiętaj, że to w porządku, jeśli czujesz się niepewnie. Dziękuję. Doceniam Twoje wsparcie. To naprawdę wiele znaczy. W każdej chwili razem damy radę i wiem, że wyjdziesz z tego silniejszy. Lekcja 4. Biznes w Angoi. Widziałem, że prowadzenie interesów w Angolii to niezwykle powolny proces, który może być dość trudny. Tak, to prawda. Biurokracja może utrudniać przedsiębiorcom sprawne wykonywanie zadań. Dokładnie. Wygląda na to, że poruszanie się po przepisach może być poważną przeszkodą dla wielu firm w tym regionie.
A to jest niefortunne, bo Angola ma ogromny potencjał dzięki swoim zasobom naturalnym i bogatej kulturze. Tak, ale bez usprawnionego procesu może to zniechęcić do inwestycji i ograniczyć możliwości rozwoju. Zgadzam się. Kupienie się na poprawie infrastruktury i komunikacji mogłoby naprawdę pomóc firmom się rozwijać. Zdecydowanie. Chodzi o stworzenie środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacyjności. Zdecydowanie. Przy odpowiednim wsparciu Angola może odnotować wzrost aktywności gospodarczej, z którego skorzystają wszyscy. Mam nadzieję, że przyszłe reformy przyniosą pozytywne skutki i pobudzą wzrost gospodarczy w regionie. Lekcja 5. Rywalizacja w sporcie. Nie ma jednak wątpliwości, że konkurencja ze strony krajów, które tradycyjnie mają bardzo silne drużyny sportowe, będzie silna. Tak, to prawda. Nowym pretendentom będzie trudno przebić się przez ugruntowane potęgi. Dokładnie. Doświadczenie i treningi, które wiążą się z silną tradycją sportową, mogą być trudne do pobicia. A te kraje często dysponują solidnymi systemami wsparcia dla swoich sportowców, co może dać im przewagę. Tak, ale ekscytujące jest również obserwowanie, jak nowe zespoły się rozwijają i kwestionują status quo. Zdecydowanie. Dodaje element nieprzewidywalności do zawodów, dzięki czemu oglądanie ich jest jeszcze bardziej ekscytujące. Zgadzam się. Każdy turniej może potencjalnie zaprezentować nową drużynę, która zaskoczy wszystkich. Tak, i to właśnie sprawia, że sport jest tak fascynujący. Zawsze istnieje możliwość, że w historii o outsiderze wydarzy się coś gorszego. Podtrzymuje ducha rywalizacji i motywuje sportowców do dążenia do wielkości bez względu na ich pochodzenie. Lekcja 6. Plany zewnętrzne. Brzmi pysznie. Czy powinniśmy zabrać ze sobą coś na przykład z przekąskami albo wodą na wycieczkę? Tak, zabranie ze sobą przekąsek to zawsze dobry pomysł. Dzięki temu zachowamy energię podczas eksploracji. Zgadzam się. Poza tym, poczęstunek może sprawić, że doświadczenie będzie jeszcze przyjemniejsze. Dokładnie. Uwielbiam urządzać sobie mały piknik, podziwiając krajobraz. Ja też. To idealny sposób na relaks i delektowanie się pięknem natury. Tak, dzielenie się jedzeniem zawsze daje poczucie koleżeństwa podczas wyjść. Dokładnie. Jakie przekąski Twoim zdaniem powinniśmy przygotować? Może trochę owoców, orzechów i kanapek byłoby dobrym połączeniem. Brzmi pysznie. Upewnię się, że zabiorę ze sobą dużo wody, żeby się nawodnić. Lekcja 7. Zdrowe wybory. Twój plan treningowy brzmi imponująco. Tak, staram się zdrowo odżywiać, żeby wspierać moje cele fitnessowe. Świetnie. Odżywianie jest niezwykle ważnym elementem zdrowego stylu życia. Zdecydowanie. Wierzę, że to, co jemy, może znacząco wpłynąć na naszą wydajność i poziom energii. Tak, ważne jest znalezienie równowagi między czerpaniem przyjemności z jedzenia a dokonywaniem wyborów żywieniowych. Dokładnie. Staram się włączać do posiłków więcej pełnowartościowych produktów i warzyw. To sprytne posunięcie. Pełnowartościowa żywność dostarcza niezbędnych składników odżywczych, których potrzebuje nasz organizm. Tak, często smakują o wiele lepiej niż przetworzone zamienniki. Całkowicie się zgadzam.
Gotowanie ze świeżych składników może być bardzo satysfakcjonujące. Naprawdę. Myślę, że przygotowywanie posiłków pomaga mi trzymać się swoich nawyków żywieniowych. Lekcja 8. Makaron w przystępnej cenie. Makaron brzmi idealnie. Czy jego przygotowanie jest drogie? Nie, jest to całkiem niedrogie, szczególnie jeśli użyjesz prostych składników. Miło to słyszeć. Uwielbiam dania, które są jednocześnie pyszne i niedrogie. Dokładnie. Możesz przygotować fantastyczny posiłek, nie rujnując budżetu. Zgadzam się. Poza tym makaron jest tak wszechstronny, że można go urozmaicać różnymi sosami i dodatkami. Tak, a przygotowanie tego dania jest łatwe, dlatego wiele osób chętnie je wybiera. Podoba mi się to, że można go dostosować do każdego gustu lub preferencji dietetycznych. Zdecydowanie, niezależnie od tego, czy wolisz klasyczną marynarę, czy coś bardziej awangardowego, makaron spełni Twoje oczekiwania. Myślę, że zdecydowanie powinniśmy wkrótce zaplanować wieczór makaronowy. Zapowiada się świetna zabawa. Lekcja 9. Projekty kreatywne. Dobrym pomysłem na projekt kreatywny może okazać się prosta ramka na zdjęcia. Tak, to świetna propozycja. Pozwala na dużą swobodę ekspresji i kreatywności. Dokładnie. Można go ozdobić na wiele sposobów farbą, tkaniną, a nawet elementami naturalnymi. Tak, to świetny sposób na zaprezentowanie ulubionych zdjęć i dzieł sztuki. Podoba mi się pomysł wręczenia komuś prezentu. Spersonalizowane ramki zawsze wydają się wyjątkowe. Zdecydowanie, to dowód troski i zaangażowania, które zawsze są doceniane. Ponadto może to być fajna aktywność do wykonania w gronie przyjaciół lub rodziny. Tak, wspólne majsterkowanie może być źródłem trwałych wspomnień i produktywności. Myślę, że to mógłby być idealny projekt na weekend. Zdecydowanie powinniśmy spróbować. Lekcja 10. Dostosowanie edukacji do celów. Nasza edukacja powinna być zgodna z naszymi długoterminowymi celami, abyśmy mieli pewność, że podążamy właściwą ścieżką. Zdecydowanie. Kluczowe jest, aby wybierać kursy i programy, które wspierają nasze przyszłe aspiracje. Tak, a jasna wizja tego, co chcemy osiągnąć, może pomóc nam podejmować decyzje. Dokładnie. Nauka nabiera większego sensu, gdy wiemy, jak wpisuje się w nasze ogólne plany. Zgadzam się. Ważne jest, aby szukać możliwości, które pomogą nam się rozwijać i rozwijać niezbędne umiejętności. Tak, kontakt z mentorami może również zapewnić nam cenne spostrzeżenia na temat wybranych przez nas dziedzin. To świetna uwaga! Networking może otwierać drzwi i prowadzić do nowych możliwości. Zdecydowanie. Chodzi o to, żeby być proaktywnym i wziąć odpowiedzialność za naszą edukacyjną podróż. Myślę, że przy odpowiednim nastawieniu i zasobach możemy stworzyć sobie pomyślną przyszłość. Lekcja 11. Opady śniegu na całym świecie. Fascynujące jest to, że w wielu częściach świata ludzie w ogóle nie widzą śniegu. Zdecydowanie. Trudno wyobrazić sobie zimę bez białego puchu pokrywającego ziemię. Tak, śnieg pada tylko wtedy, gdy w atmosferze jest dostatecznie dużo wilgoci. To prawda. Warunki muszą być idealne, żeby powstał śnieg, a nie wszędzie tak jest.
Dokładnie. W niektórych regionach klimat po prostu nie sprzyja opadom śniegu, na przykład na pustyniach i w tropikach. Tak, i ciekawie jest pomyśleć, jak bardzo wzorce pogodowe różnią się w zależności od miejsca na świecie. Naprawdę! Zastanawiam się, jak ludzie w cieplejszych klimatach przeżywają zimowe uroczystości bez śniegu. To świetna uwaga. Mogą mieć inne tradycje, które odzwierciedlają ich środowisko. Tak, i może to być przypomnieniem, jak różnorodny jest nasz świat pod względem klimatu i kultury. Lekcja 12. Mini przygody. Jazda na rowerze po mieście to mała przygoda za każdym razem, gdy na niego wsiądziesz. Całkowicie się zgadzam. Każda atrakcja oferuje coś nowego do odkrycia, czy to ukryty park, czy nowa kawiarnia. Dokładnie. To sprawia, że jest ciekawie i nigdy nie wiesz, na co możesz trafić. Tak, a swoboda, jaką daje jazda na rowerze, pozwala odkrywać miejsca, które mogłyby zostać pominięte w samochodzie. To prawda. Poza tym to świetny sposób na aktywność fizyczną i relaks na świeżym powietrzu. Absolutnie. Uwielbiam to uczucie wiatru we włosach podczas jazdy. To takie orzeźwiające doświadczenie. Masz ulubioną trasę, którą lubisz jeździć? Tak, wzdłuż rzeki biegnie piękna ścieżka idealna do jazdy na rowerze, z której roztaczają się piękne widoki. Brzmi wspaniale. Chyba muszę się kiedyś z tobą wybrać na tę przejażdżkę. Lekcja 13. Muzyczna rodzina. Muzyka jest bardzo ważną częścią mojego życia. Moja rodzina jest bardzo muzykalna. To fantastyczne. Rodzina utalentowana muzycznie może stworzyć tak bogate doświadczenie kulturowe. Tak, mój ojciec gra na gitarze i często uczy mnie swoich ulubionych piosenek. To wspaniale. Nauka muzyki z członkiem rodziny może być niezwykle budującym doświadczeniem. Zdecydowanie. Tworzy wyjątkową więź i pozwala nam dzielić się chwilami poprzez muzykę. Tak, i wspaniale, że masz kogoś, kto cię inspiruje i prowadzi twoją muzyczną podróż. Myślę, że pomaga to podtrzymywać rodzinną tradycję. Często urządzamy sobie wspólne jam session. Brzmi jak świetna zabawa. To musi być świetny sposób na relaks i cieszenie się swoim towarzystwem. Zdecydowanie. Muzyka ma wyjątkowy sposób łączenia ludzi, prawda? Lekcja 14. Gromadzenie danych. Zbiorę dane niezbędne do naszej dyskusji, tak abyśmy mogli podjąć świadomą decyzję. Świetnie. Posiadanie rzetelnych informacji pomoże nam lepiej zrozumieć sytuację. Tak, a także da nam to jaśniejszy obraz, gdy przedstawimy nasze pomysły zespołowi. Dokładnie. Uważam, że kluczowe jest, aby opierać nasze dyskusje na faktach, a nie na założeniach. Całkowicie się zgadzam. Decyzje podejmowane w oparciu o dane są zazwyczaj skuteczniejsze w osiąganiu pożądanych rezultatów. Tak, doceniam Twoje zaangażowanie w dogłębne badania. To naprawdę robi różnicę. Dziękuję. Wierzę, że przygotowanie jest kluczowe, zwłaszcza podczas omawiania ważnych tematów. Zdecydowanie. Spotkajmy się jutro, aby omówić wnioski i zastanowić się nad kolejnymi krokami. Brzmi jak plan. Nie mogę się doczekać naszej dyskusji i zobaczę, jakie wnioski z niej wyciągniemy. Lekcja 15.
komfort w opiece zdrowotnej. Wizyta u lekarza może być trochę przerażająca, ale świadomość, że lekarze i pielęgniarki są bardzo mili, pomaga. Tak, ważne jest, aby w takich sytuacjach czuć się komfortowo i mieć wsparcie. Zdecydowanie. I zadaniem jest sprawić, byś czuł się lepiej, a oni naprawdę troszczą się o twoje dobre samopoczucie. Dokładnie. Myślę, że empatyczny zespół medyczny może wiele zdziałać podczas wizyty. Tak, i uspokajające jest to, że są przeszkoleni w zakresie profesjonalnego podejścia do naszych spraw. Zdecydowanie. To przypomnienie, że nie jesteśmy sami w tych doświadczeniach, są one po to, by nam pomóc. Zgadzam się. Pozytywne nastawienie personelu medycznego może złagodzić wiele lęków. Tak, zachęca również pacjentów do otwartego mówienia o swoich obawach. Uważam, że przejrzystość jest kluczowa dla zbudowania zaufania w relacji pacjent-lekarz. Lekcja 16. Pionierscy strażacy. Jest jedną z pierwszych kobiet strażaków w swojej okolicy, co jest niezwykle inspirujące. Tak, to niesamowite widzieć, jak kobiety przełamują bariery w dziedzinach tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn. Zdecydowanie. Jennifer ciężko pracuje każdego dnia, udowadniając, że poświęcenie i odwaga nie znają pułkownici. Tak, i ważne jest, aby młode dziewczyny widziały w różnych zawodach takie wzorce do naśladowania jak ona. Dokładnie. To pokazuje, że mogą realizować każdą pasję, niezależnie od stereotypów. Zgadzam się. Jej zaangażowanie w pracę i społeczność jest naprawdę godne pochwały. Tak, myślę, że motywuje to innych do kwestionowania norm i dążenia do realizacji swoich marzeń. Zdecydowanie. To ekscytujące, jak różnorodność w miejscu pracy może prowadzić do pozytywnych zmian. Mam nadzieję, że więcej kobiet poczuje się na siłach, by dołączyć do niej i rozwijać karierę w straży pożarnej lub innych dziedzinach. Lekcja 17. Rutyna biegowa. Ja też uwielbiam biegać. To świetny sposób na utrzymanie formy i oczyszczenie umysłu. Tak, ale moje stare buty już nie spełniają moich potrzeb. Chyba czas na nową parę. To ważne. Odpowiednie obuwie może znacząco wpłynąć na komfort biegania. Zdecydowanie. Zauważyłam, że po dłuższych biegach zaczynają mnie boleć stopy, co jest sygnałem, że potrzebuję nowych butów. Tak, dobra para butów może poprawić Twoje wyniki i pomóc zapobiec kontuzjom. Dokładnie. Szukałam dobrych opcji, które zapewnią wsparcie i komfort. To sprytne! Warto zainwestować w wysokiej jakości buty, aby ulepszyć swoją rutynę biegową. Tak, nie mogę się doczekać, aż wypróbuję nowe szlaki, gdy już zdobędę odpowiedni sprzęt. Nie mogę się doczekać, żeby do Was dołączyć. Bieganie w nowych miejscach to zawsze przygoda. Lekcja 18. Planowanie podróży. Tak, zarezerwowałem pokój w pięknym, butikowym hotelu na czas naszej podróży i myślę, że będziemy się tam świetnie bawić. Brzmi wspaniale. Hotele butikowe często mają niepowtarzalny urok i charakter. Dokładnie. Podoba mi się, że często oferują bardziej spersonalizowane doświadczenie w porównaniu z większymi sieciami. Tak, a dbałość o szczegóły może naprawdę sprawić, że pobyt będzie niezapomniany. Zdecydowanie. Nie mogę się doczekać, żeby zwiedzić okolice hotelu. Ja też.
Zawsze miło jest odkrywać ukryte perełki w nowym mieście. Tak, myślę, że będziemy mieli okazję spróbować lokalnej kuchni, gdy już tam będziemy. Zdecydowanie. Jedzenie jest niezwykle ważną częścią podróży i nie mogę się doczekać, żeby mu się oddać. To będzie fantastyczna podróż. Jestem naprawdę podekscytowany naszymi planami. Lekcja 19. Aromatyczne tajiny. Jaki był smak tadżina, który jadłeś? Słyszałem, że ma idealną mieszankę przypraw. Och, to było niesamowite. Tadżin miał idealną mieszankę aromatycznych przypraw, które sprawiały, że każdy kęs był pyszny. Brzmi niesamowicie. Uwielbiam to, jak marokańskie dania często łączą w sobie elementy słodkie i słone. Tak, a delikatne mięso gotowane z warzywami nadało potrawie bogaty, rozgrzewający smak. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak przyprawy łączą się ze sobą podczas powolnego gotowania. Dokładnie, to naprawdę wzbogaca potrawę, sprawiając, że z czasem smakuje jeszcze lepiej. Chyba muszę spróbować zrobić tajiny w domu. Brzmi jak ciekawa kulinarna przygoda. Zdecydowanie. Kiedy już zbierzesz odpowiednie składniki, gotowanie będzie bardzo satysfakcjonujące. Nie mogę się doczekać, aby poeksperymentować z różnymi przepisami i znaleźć ten, który najbardziej mi posmakuje. Lekcja 20. Wspólny relaks. Relaks po pracowitym tygodniu brzmi idealnie. Czy mamy jakieś ograniczenia budżetowe na ten wyjazd? Dobre pytanie. Myślę, że powinniśmy planować ostrożnie, aby mieć pewność, że nie przekroczymy swoich możliwości. Tak, a także pomoże nam cieszyć się czasem, nie martwiąc się o wydatki. Dokładnie. Ustalenie budżetu pozwala nam ustalić priorytety i to, co jest najważniejsze w naszej podróży. Zgadzam się. Możemy przeznaczyć fundusze na zajęcia, posiłki i wszelkie wyjątkowe doświadczenia, które chcemy przeżyć. Tak, chodzi o znalezienie równowagi między dobrą zabawą a odpowiedzialnością. Myślę, że możemy świetnie się bawić, pamiętając jednocześnie o budżecie. Zdecydowanie. Planowanie z wyprzedzeniem sprawi, że nasza podróż będzie przyjemna i bezstresowa. Już nie mogę się doczekać naszej przygody, zwłaszcza biorąc pod uwagę wszystkie nasze przemyślane plany. Lekcja 21. Ulubione gatunki. Świetnie. Masz jakieś ulubione gatunki książek? Uwielbiam powieści kryminalne. Jest coś w rozwiązywaniu zagadek, co sprawia, że nie mogę oderwać się od lektury. Powieści kryminalne są fantastyczne. Napięcie i zwroty akcji potrafią być tak ekscytujące, prawda? Zdecydowanie. Uwielbiam to, jak zmuszają mnie do myślenia z wyprzedzeniem i łączenia wskazówek. Tak, a satysfakcja płynąca z rozwiązania zagadki przed wielkim odkryciem jest nie do pobicia. Dokładnie. Masz ulubioną książkę kryminalną lub autora? Naprawdę lubię Agasę Christie. Jej fabuły są tak skomplikowane i dobrze skonstruowane. To klasyka. Jej postacie są zawsze tak dobrze rozwinięte, co dodaje głębi historii. Zgadzam się. Ciekawe, że jej historie często odzwierciedlają również problemy społeczne jej czasów. Lekcja 22. Odległa wyspa. Niedawno czytałem o bardzo małej wyspie, która znajduje się ponad 4000 km od Nowej Gwinei. To fascynujące.
Mogę sobie tylko wyobrazić, jak bardzo musi to być odizolowane, biorąc pod uwagę taką odległość. Tak, niezwykłym jest pomyśleć o wyjątkowej kulturze i stylu życia, jakie mogą mieć mieszkańcy. Zdecydowanie. Izolacja może prowadzić do bardzo odmiennych tradycji i sposobów życia. Zastanawiam się, w jaki sposób zarządzają zasobami i czy w ogóle handlują z kontynentem. Dobra uwaga. Utrzymanie zrównoważonego stylu życia na tak odległej wyspie musi być nie lada wyzwaniem. Tak, chciałbym wiedzieć, jak dostosowują się do otoczenia i jakie innowacje tworzą. Zdecydowanie. Wyspy takie jak ta często skrywają fascynujące historie o odporności i pomysłowości. Myślę, że eksploracja takich miejsc może przynieść niesamowite spostrzeżenia na temat adaptacji i przetrwania człowieka. Lekcja 23. Ewolucja technologii. Co zatem przyniesie przyszłość technologii? Zgadzam się, że rozwija się ona w niesamowitym tempie. Tak, niesamowity jest, jak szybko dokonuje się postęp, często zmieniając nasze codzienne życie w nieoczekiwany sposób. Dokładnie. Pomyśl tylko, jak smartfony zrewolucjonizowały komunikację i dostęp do informacji. Zdecydowanie. Sprawili, że wszystko stało się wygodniejsze, ale rodzą też pytania o prywatność i bezpieczeństwo. Tak, i każdy nowy postęp niesie ze sobą pewne konsekwencje. To sztuka równowagi, prawda? Przejmowanie innowacji ze świadomością ich wpływu na społeczeństwo. Zdecydowanie. Zastanawiam się, jaki będzie kolejny wielki przełom i jak wpłynie on na naszą przyszłość. Myśl o tym jest ekscytująca, a pozostawanie na bieżąco z nowymi technologiami i dostosowywanie się do nich jest niezwykle ważne. Tak, proaktywne podejście może pomóc nam w pełni wykorzystać te zmiany, jednocześnie minimalizując ich potencjalne negatywne skutki. Lekcja 24. Domowy obiad. Pyszny wieczór brzmi idealnie. Nie mogę się doczekać, aż wspólnie zjemy coś domowego. Zgadzam się. Zróbmy z tego najlepszy domowy obiad, jaki potrafimy, pełen naszych ulubionych potraw. Tak, wspólne gotowanie może być świetną zabawą. To świetny sposób na zacieśnienie więzi i dzielenie się pomysłami. Oczywiście. Poza tym, stworzenie czegoś smacznego od podstaw daje dużo satysfakcji. Co masz na myśli do menu? Myślę, że danie z makaronem mogłoby być hitem. Brzmi pysznie. Moglibyśmy podać to ze świeżą sałatką i domowym chlebem. Idealnie! Podoba mi się pomysł robienia wszystkiego od podstaw, dodaje to osobistego charakteru. Tak, możemy eksperymentować ze smakami, aby uczynić posiłek jeszcze bardziej wyjątkowym. Nie mogę się doczekać! To będzie niezapomniany wieczór pełen dobrego jedzenia i świetnego towarzystwa. Lekcja 25. Pozytywne środowisko online. To świetne podejście! Tworzenie pozytywnego środowiska online jest niezwykle ważne dla każdego. Zdecydowanie. Pomaga pielęgnować zdrowe interakcje i zachęca ludzi do swobodnego wyrażania siebie. Tak, a kiedy ludzie czują się bezpiecznie w sieci, chętniej biorą udział w dyskusjach i dzielą się swoimi pomysłami. Dokładnie. Promowanie życzliwości i szacunku w społecznościach internetowych jest niezwykle ważne. Zgadzam się.
Wdrażanie wytycznych i moderacja naprawdę mogą pomóc w utrzymaniu tej pozytywnej atmosfery. Zdecydowanie. Chodzi o zbudowanie wspierającej społeczności, w której każdy czuje się doceniany. Tak, nawet drobne gesty, takie jak komplementowanie innych czy udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych, mogą wiele zdziałać. Zdecydowanie. To nadaje ton, który zachęca innych do pójścia w jego ślady, wywołując efekt domina. Myślę, że wszyscy możemy przyczynić się do ulepszenia przestrzeni online, a to zaczyna się od nas. Lekcja 26. Docenianie kreatywności. Jeśli chodzi o sztukę, serce i dusza są tak wiele warte. Musisz zdecydować, ile według ciebie wart jest pisarz. To głęboka myśl. Naprawdę odzwierciedla to, jak postrzegamy wartość kreatywności i wysiłku w naszej pracy. Dokładnie. Każdy artysta wnosi swoją unikalną perspektywę, a to ma wartość samą w sobie. Tak, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że kreatywność często wiąże się z wrażliwością i zaangażowaniem emocjonalnym. Zdecydowanie. Wartość, jaką przypisujemy pracy twórcy, może wpłynąć na jego pewność siebie i chęć dzielenia się. Zgadzam się. Wybieranie artystów poprzez docenianie ich wartości może sprzyjać rozwojowi społeczności twórczej. Tak, zachęca też więcej osób do wyrażania siebie i rozwijania swoich pasji. Dokładnie. Chodzi o docenienie różnorodnego wkładu, jaki kreatywność wnosi do naszego życia. Myślę, że uświadomienie sobie wartości może zainspirować przyszłe pokolenia artystów do dalszego tworzenia. Lekcja 27. Uczenie się na podstawie doświadczeń. Wszystkiego, co się dzieje, mogą wyniknąć dobre rzeczy, nawet z niepowodzeń. W zeszłym roku złamałem kostkę, idąc po oblodzonym chodniku. O nie, to brzmi boleśnie i frustrująco. Jak sobie z tym poradziłeś? Na początku byłem naprawdę zniechęcony, ale starałem się skupić na tym, czego mogę nauczyć się z tego doświadczenia. To wspaniałe nastawienie. Niesamowite, jak wyzwania uczą nas odporności i adaptacji. Dokładnie. Nauczyłem się doceniać małe rzeczy, takie jak możliwość chodzenia bez bólu. Tak, i musiało to dać ci nową perspektywę w kwestii zdrowia i mobilności. Zdecydowanie. Przypomniało mi to, że powinnam być wdzięczna za swoje ciało i dbać o nie. Myślę, że to cenna lekcja dla nas wszystkich. Jak się teraz czujesz? Dużo lepiej, dziękuję. Od tamtej pory jestem ostrożniejszy zimą. Lekcja 28. Klasyczne smaki. Jeśli rozważamy desery, dlaczego nie spróbować czegoś klasycznego? Co powiesz na wanilię? Brzmi prosto, ale zawsze cieszy się popularnością. Wanilia ma tak bogaty i kojący smak. Dokładnie. Jest wszechstronny i można go łączyć z wieloma różnymi składnikami. Tak, może być również doskonałą bazą do bardziej wymyślnych deserów. Uwielbiam, jak wanilia potrafi nadać potrawie wyjątkowego charakteru, niezależnie od tego, czy są to lody, ciasto, czy nawet krem. Zdecydowanie. Dodatkowo, użycie wysokiej jakości ekstraktu waniliowego może znacząco wpłynąć na smak. Zgadzam się. Warto inwestować w dobre składniki, żeby naprawdę wzmocnić smak. Tak, dzięki temu całe doświadczenie przygotowywania i delektowania się deserem staje się jeszcze bardziej wyjątkowe.
Nie mogę się doczekać, żeby upiec coś pysznego. Klasyczne smaki nigdy nie wychodzą z mody. Lekcja 29. Zrozumienie oczekiwań. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego podczas rozmowy pomaga nam zrozumieć wzajemne oczekiwania i emocje. Zdecydowanie. To pokazuje, że jesteś zaangażowany i szczerze zainteresowany tym, co mówi druga osoba. Tak, może też budować poczucie zaufania i więzi między ludźmi. Dokładnie. Kiedy patrzysz komuś w oczy, interakcja staje się bardziej osobista. Zgadzam się. To fascynujące, jak mowa ciała potrafi przekazać tak wiele bez słów. Tak, a świadomość tych niewerbalnych sygnałów może znacząco poprawić nasze umiejętności komunikacyjne. Zdecydowanie. Chodzi o to, żeby być obecnym i uważnym na osobę, z którą rozmawiasz. Myślę, że ćwiczenie tego może prowadzić do głębszych i bardziej znaczących rozmów. Zdecydowanie. Im lepiej się rozumiemy, tym lepsze mogą być nasze relacje. Lekcja 30. Nauczanie malarstwa. Wow, imponujące. Myślałeś kiedyś o nauczaniu malarstwa innych? Dziękuję. Myślałem o tym, ale nie byłem pewien, czy dam radę. Wierzę, że byłbyś w tym świetny. Dzielenie się swoją pasją może zainspirować innych do odkrywania swojej kreatywności. To miła myśl. Myślę, że nauczanie może również pogłębić moje własne zrozumienie sztuki. Dokładnie. Kiedy uczysz, często uczysz się jeszcze więcej o swoim fachu. Tak, i może być satysfakcjonujące obserwowanie, jak inni rozwijają się i doskonalą swoje umiejętności. Zdecydowanie. Poza tym to świetny sposób na zbudowanie społeczności artystów o podobnych poglądach. Podoba mi się ten pomysł. Może powinnam zacząć od małego warsztatu i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Brzmi jak idealny plan. Myślę, że spodobałoby Ci się, a inni skorzystaliby z Twojej wiedzy.